Pomysł festiwalu narodził się jeszcze znacznie przed moim przyjściem do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Przedstawiony przeze mnie projekt Grzegorzowi Michalskiemu bardzo spodobał się. Dość szybko, bo w 2005 roku festiwal ruszył. To była edycja bardzo specjalna. Ja po prostu wykorzystałem bardzo dobre kontakty z orkiestrą XVIII wieku, która zaproponowała komplet symfonii Beethovena, co fantastycznie wpisywało się w ideę samego festiwalu. A idea była taka, żeby przybliżyć ten świat dźwięków, barw, który w doświadczeniu samego kompozytora, samego Chopina był. No a aura beethovenowska przenikała całą Europę. Krzysztof Jabłoński, wykonując wariacje na temat Lacidarem Lamanu i potem Dang Tyson w koncercie E-moll, można powiedzieć, zainaugurowali tę naszą przygodę z brzmieniem dawnych instrumentów. Reakcje pianistów były bardzo różne. Od entuzjazmu wielkiego, od odkrycia dla nich samych tego brzmienia i tej specyfiki. Od razu spostrzegali nieprzewidywalne wcześniej możliwości artykulacyjne, paradoksalnie wynikające z pozornej ułomności tych instrumentów. Program festiwalu powstawał zawsze w rozmowie, w dyskusji, w wymianie jakby artystycznych poglądów z muzykami. To mi bardzo, bardzo pomagało i dokonywało pewnych słusznych korekt w edycji każdego roku. Narracja każdej edycji była jakby nieco inna. Z oczywistych powodów festiwal skupiony był na wieku XIX. I szukając tych powiązań z Chopinem w literaturze europejskiej, szczególną rolę odegrała muzyka polska. Tym bardziej, że jest ona trochę mniej niż europejska muzyka zaopiekowana. Mniej znana muzyka polska ma niezwykle wielką wartość, ale nierzadko ta wartość zależna jest od wykonawcy. Trzeba ją rzeczywiście wykreować. Często ta interpretacja powoduje, że odkrywamy nieznane dotąd piękno ukryte w partyturach polskich kompozytorów. Stanisław Moniuszko, nie wiedzieć dlaczego ciągle jest tym z drugiej linii kompozytorów, którzy pisali na sceny teatralne, operowe. I oto pojawił się Fabio Biondi. Dał się przekonać po spojrzeniu w partytury Moniuszki i nie tylko przekonany, ale zachwycony przyjął propozycję wykonania i nagrania kompletu. I oto w tym roku, tym jubileuszowym, będziemy mieli kolejną interpretację, wszystko po raz pierwszy na instrumentach historycznych, Strasznego Dworu, a więc tym akordem najlepiej rozpoznawalnym w Polsce zakończymy serial moniuszkowski. Program jubileuszowego festiwalu jest przede wszystkim znacznie szerszy niż zwykle w tym znaczeniu, że obejmuje większy okres w muzyce klasycznej. Począwszy od nawet późnego renesansu, gdzie symbolicznie będziemy mieli otwarcie tego festiwalu w postaci recitalu Biondiego, który da nam przekrój muzyki skrzypcowej włoskiej. Jednocześnie w tym samym dniu słyszymy pełny monograficzny recital na instrumencie historycznym zwycięzcy drugiego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. Usłyszymy polską muzykę, w tym psalmy Gomułki, kończąc na muzyce współczesnej, w
której pojawią się premiery. Też muzyki polskiej, też polskich kompozytorów. Ale tych kompozytorów współczesnych będzie znacznie więcej, pochodzących, można powiedzieć, z całego świata. Stąd też troszkę tak przekornie, może trochę dowcipnie nazwałem ten festiwal Chopin, jego Europa i reszta świata. Może to przesada, ale rzeczywiście w programie znajdziemy niezwykłą różnorodność. Tych smaczków będzie całe mnóstwo. Właściwie należałoby zatrzymać się przy każdym koncercie. A to dlatego, że staram się programować ten festiwal tak, żeby każdy koncert miał swoją retorykę. By każdy koncert miał przynajmniej pewną istotną dozę gwarancji jakości wykonawczej. Wielokrotnie tłumaczyłem ten tytuł Chopin i jego Europa. On się zresztą nie wziął z niczego. Swego czasu był taki cykl wymyślony przez Michała Brystigera w Polskim Radiu, który po wyborze kompozytora dopełniał i jego Europa. Doszedłem do wniosku, że to jest znakomity, pełnokrwisty tytuł, który daje olbrzymie możliwości właśnie w programowaniu imprez. No to oczywiste jest, że to jest Europa Chopina, jego czasów, naszych czasów, przemian europejskich, ale również i znaczenia Europy dla reszty świata i odwrotnie czerpanie z egzotycznych kultur i implantowanie niejako tych elementów do kultury europejskiej. A zatem tytuł jest niezwykle pojemny i dotyczy również wykonawstwa. No więc Chopin i jego Europa może trwać do końca świata i jeden dzień dłużej.